Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze Patryk Brzozowski. Dzień dobry moi drodzy. To jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, podcast, w którym co tydzień prezentujemy wam informacje i ciekawostki ze świata motoryzacji, a także jeździmy różnymi samochodami, więc o tym opowiadamy. No i gościmy różne osobistości. Czasem tak bywa. Teraz strategiczne rozróżnienie, bo teraz odcinek, który zobaczycie, miał być częścią tylko odcinka całego. Ale tak przyjemnie nam się rozmawiało, długo wyszło, dlatego dostaniecie cały odcinek. Ale już teraz możemy powiedzieć, że na końcu chcieliśmy, a przynajmniej planowaliśmy powiedzieć, że to do zobaczenia i klikajcie, subskrybujcie i pamiętajcie, że możecie nas zobaczyć też w wersji wideo na YouTubie. Jeżeli tak, nas i pamiętajcie, żeby tam też nacisnąć subskrypcję. A dzisiaj odcinkiem będzie głównie wywiad i to Piotrkiem. Wywiad z Piotrem właśnie, który tutaj do nas przybył do studia, żeby poopowiadać, porozmawiać z nami o klasycznych samochodach, o inwestowaniu w samochody, między innymi również amerykańskie, bo w tym wiemy, że się specjalizuje. Ogólnie Piotrek, bo nie został przedstawiony w całym tym wywiadzie tak do końca. Tak, dogłębnie. Dogłębnie. Ale my wiemy coś więcej, dlatego chcemy wam powiedzieć. Tak. Sprowadza samochody, głównie ze Stanów. Sam kupił kilka aut klasycznych. Oprócz tego wynajmuje je później na śluby, o czym w ogóle nie wspomnieliśmy w całej rozmowie. Tak, dlatego pomyśleliśmy na końcu, że może kiedyś powtórzymy taką rozmowę, bo zakładam, że ten temat was zainteresuje. Nie mówimy tylko o samochodach, które są spoza budżetu przeciętnego człowieka, czyli takiego jak my na przykład. Mówimy też o inwestowaniu na takim przyziemnym bardzo gruncie, więc posłuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodoba. Tak jak powiedziałem, myślę, że tak będzie. Zapraszamy do wywiadu. A dzisiejszym gościem jest Piotr z Klasycznego Garażu, który właśnie wydał nowego e-booka o tym, jak sprowadzać samochody ze Stanów? Jak samodzielnie kupić klasyka w Ameryce, krok po kroku i ile to kosztuje. A niedawno widzisz, ostatnio patrzyłem, bo wyświetliło mi się na Instagramie coś takiego, że sprowadzamy samochody dla ciebie kompleksowo ze Stanów Zjednoczonych, nie rób tego samemu, bo możesz się naciąć tu i tam, nikt nie wie jak to robić i w ogóle i my sprowadzimy, potem wyremontujemy, naprawimy, doprowadzimy go do odpowiedniego stanu i tak dalej, i tak dalej. A zresztą, kiedy nagrywamy ten wywiad, moi drodzy, to wy pewnie nie wiecie, ale dokładnie przed chwilą skończyło się kolejne już w ciągu ostatnich 12 miesięcy przemówienie Joe Bidena w Polsce, czyli urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc tego Joe Bidena. Rozmowa o Stanach Zjednoczonych jak najbardziej wskazana. Mogłem przyjechać amerykańskim samochodem, na pewno bym tutaj przyjechał bez najmniejszego problemu. Wyglądałbyś jak w tej bestii Bidena. No, dzisiaj słuchałem o tym, ile tam samochodów w ogóle jeszcze przed nim jadą jakieś spychacze, które mają za zadanie zapobiec temu albo zepchnąć z drogi to, co mogłoby się niespodziewanego na niej pojawić. To jest niesamowite. W ogóle tam jest cała obstawa, więc to jest fascynujące. Ale wróćmy do klasycznych samochodów. Piotrku, bo jak się zaczęła twoja cała historia? W sensie, skąd w ogóle pomysł, żeby sprowadzać te auta ze Stanów? Historia zaczęła się już całkiem dawno. Znaczy generalnie odkąd pamiętam w zasadzie gdzieś tam w głowie tliła się myśl, żeby kupić stary samochód, wyremontować i się nim cieszyć. To się w końcu ziściło w 2011 roku, kiedy kupiłem 500, czyli włoski samochód Fiata 500. Wyremontowałem go. Później, jak to mój przyjaciel powiedział szybko, stare samochody mnożą się jak króliki. Na kolejnego 126P z 78 roku nie musiałem czekać chyba nawet roku. A później zaczęły się właśnie amerykańskie, które początkowo kupowałem na eBayu. Po prostu licytowałem na eBayu. Fajne aukcje bez ceny minimalnej. Można tam znaleźć naprawdę super sztuki. Można oczywiście znaleźć jakieś tam kupy złomu wykopane gdzieś za stodołą z środkowoamerykańskich prerii. W przeciwieństwie na przykład do Allegro polskiego, aukcje samochodów w Stanach na eBayu są cały czas popularne i naprawdę można tam super samochody wyciągnąć. A z drugiej strony eBay jako taki ma bardzo fajne narzędzia do ochrony kupujących, więc jeśli jakąś minę, że tak powiem, trafimy, to możemy czuć się w miarę spokojnie, że w jakiś sposób będziemy chronieni. No i dobra, i wygrałeś taką licytację i co? I pakują ci ją
Pakują ci ten samochód w karton, tak? I wysyłają, czy jak to działa? Więcej. Taki duży karton, 40-stopowy z reguły. No tak, kontener musi być chyba załadowany, nie? A nie, bo masz jakąś opcję zobaczenia tego samochodu? Nie wiem, masz jakichś znajomych, którzy jadą tam to zobaczyć, żebyś miał pewność, że kupiłeś samochód w dobrym stanie? Generalnie polecam oczywiście taką opcję, bo wiadomo, że przez zdjęcia czy nawet filmy nie da się w 100% określić stanu samochodu. Wiadomo, że nawet jak sami osobiście jedziemy w Polskę kupić samochód, to coś tam może się znaleźć, czego nie zauważymy, co jest niepokojące, czy jest po prostu jakąś wadą tego samochodu. No oczywiście jak najbardziej polecam takie podwójne sprawdzenie. Są też firmy, które takie usługi świadczą. Możemy umówić się z kimś, żeby w konkretne miejsce w Stanach pojechał, obejrzał dla nas ten samochód przed licytacją, przed naszą ostateczną ofertą, którą złożymy. Jeśli nie mamy takiej opcji, żeby ktoś za nas to zobaczył, no to istnieje albo możliwość samemu polecieć tam, no to jest jednak koszt bardzo duży. I jeśli licytujemy samochody powiedzmy za $5,000, $10,000, to taki $1,000, który musimy wydać na bilet w obie strony, no to już jest duża część tak jakby całego kosztu samochodu. Ale tym bardziej, że to nie sam bilet, nie? Jeszcze musisz gdzieś tam się przespać, to nie jest takie proste przecież. Ale jeśli licytujemy jakiś samochód za $100,000, no to ten $1,000 to już powiedzmy jest kroplą. I co, zdarzyło ci się pojechać do Stanów, żeby zobaczyć samochód i wrócić? Byłem kilka razy w Stanach, oglądałem kilka samochodów, ale akurat wtedy nie kupowałem. Aha. Te, które ja kupiłem przez eBaya, to były kupione na podstawie zdjęć, filmów i jakichś tam jeszcze dłuższych rozmów ze sprzedającym celem weryfikacji stanu tego samochodu. No dobrze, ale moi drodzy, spotkaliśmy się po to głównie, żeby porozmawiać o tym, jak przede wszystkim, o inwestycjach, jak przede wszystkim inwestować w motoryzację, no bo to jest też temat, którym ty się, Piotrze, zajmujesz. Ja chciałem cię zapytać w pierwszej kolejności, żebyśmy tak zaczęli od początku, bo do tej Ameryki zaraz też dojdziemy. Czy w ogóle można, czy istnieje taki sposób, żeby pewnie i bezpiecznie inwestować albo powiedzmy zacząć inwestować w motoryzację? Czy są takie sprawdzone sposoby na to, żeby na przykład, bo to ludzi interesuje, nie stracić? Inwestycja albo się nie naciąć. Jako taka nigdy nie gwarantuje, żeby nie stracić. Tak. Mamy lokaty bankowe, które nam dają niski zysk, ale pewny. Natomiast inwestycja sama w sobie jest obarczona ryzykiem, ale dzięki temu, że jeśli zarobimy, to zarobimy więcej. I tak samo właśnie z inwestycją w samochody. Są samochody, które zawsze nam dadzą wyższą stopę zwrotu. Na przykład Porsche. Porsche, praktycznie każdy model w tej chwili, jeśli kupimy dzisiaj, jutro, za tydzień, za rok będziemy mogli go sprzedać drożej. Oczywiście nie może być to Porsche w stanie agonalnym, na które będziemy musieli wydać też astronomiczne pieniądze. Mówiłem ci, żebyś kupił tego Macana w dieslu. Może to są jakieś takie bardzo nowe samochody, które są na tyle, powiedzmy, popularne, że ta stopa zwrotu będzie jednak odłożona w czasie. Ale mamy też coś takiego jak Instant Classic. To było popularne w latach 80., że nowe samochody były wtedy uważane za takie, które będą klasykami już zawsze. Potem w latach 90., na początku XXI wieku to trochę ucichło, ale w 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, Porsche wypuściło model 911R. To był taki odchudzony, bardziej usportowiony, ale z drugiej strony drogowy model. Ostatnio widziałem na Collecting Cars, jest taka strona internetowa, też możecie sprawdzić na Instagramie. Pokazywali, że ostatnio w tych aukcjach, które się odbyły, takie 911R zostało sprzedane za $403,000, co szybko licząc spokojnie ponad A ten model to w ogóle prawie ma historię, nie? Tam od samego początku na nim były ogromne spekulacje, także... Tak, bo właśnie to jest model, który nawiązuje do tego oryginalnego 911R z 67 roku. To tam miał chyba silnik z GT3 RS, ale miał manuala, prawda? Dokładnie. Takie jakieś akcje. I ten samochód, który był sprzedawany w cenie rynkowej, o ile pamiętam, około $150,000, od razu był sprzedawany z drugiej ręki w dużo wyższej cenie. Nie było czegoś takiego jak w każdym samochodzie, że wyjeżdża z salonu i traci od razu 10-20%. No dobra, ale tak załóżmy, że mam, nie wiem, 50,000 złotych swoich oszczędności. No to 911R jest jednak poza moim zasięgiem, mimo tego, że bardzo bym chciał. I to co byś polecał, żeby mieć w miarę pewną stopę zwrotu z tego? To znaczy, w jaki sposób byś zainwestował? Nie wiem, jaki model byś polecił, albo na co byś zwracał uwagę przy takich samochodach? I miałbyś tę pierwszą inwestycję do zrobienia. To się właśnie łączy trochę z moim pytaniem. Jak zacząć, jak to zrobić, powiedzmy, ten pierwsze kroki na pewno,
bezpiecznie? Jeśli chodzi o taką kwotę, to i jeśli mowa o Porsche, to mógłbym wam polecić na przykład Porsche 944. To jest Porsche już te takie dla purystów w ogóle nie Porsche, bo ma silnik z przodu i w ogóle jest innych kształtów niż 911, ale jest w tej chwili coraz bardziej popularny. Jest to samochód, który pamiętają ludzie, którzy w tej chwili mają 40 lat plus, mają już jakieś odłożone pieniądze i zaczynają kupować samochody, które były marzeniem ich dzieciństwa. I generalnie większość w motoryzacji klasycznej opiera się o takim sentymencie, że kiedyś pamiętamy z dzieciństwa, nie wiem, samochody z katalogu Samochody Świata, gumy turbo, albo jakieś filmy, seriale, ktoś jeździł takim samochodem i to się tak kręci. Zobaczcie na przykład Forda Mustanga, tego klasycznego. Ford Mustang w tej wersji nadwozia fastback, czyli z taką powolnie spadającą linią bagażnika, jest dużo wyżej wyceniany niż coupé zwykłe albo kabriolet, dlatego, że ten fastback był zawsze gwiazdą wszystkich filmów. Bullitt na przykład. Tak. Potem 60 sekund na przykład też, ale to już... Ale to już był inny model. Tak. No. Czyli jakbyś miał 50 000, to byś kupił 944. Na przykład to 944. jest twoja rada inwestycyjna. Mógłbym wam polecić nawet też coś z mniejszego Ale nie, właśnie na przykład tak się zastanawiam, no bo mówisz o sprowadzeniu tych samochodów, to co, nie byłoby łatwiej, nie wiem, kupić czegoś, co, nie wiem, załóżmy w Stanach jest odpowiednio tańsze, no bo to jest inny rynek i poczekać 2 lata i prawdopodobnie tutaj stanie się właśnie instant classiciem w jakiś sposób? To też może być pułapką. W tej chwili ludzie na to mniej zwracają uwagę, ale jeszcze 5-10 lat temu samochody, które były sprzedawane na rynek amerykański, były cenione mniej, bo wiadomo było, że to jest ze Stanów, gdzie te samochody były zawsze tańsze niż w Europie. I do dzisiaj chyba to pokutuje, bo też jak wielokrotnie pytałem kogoś o Mercedesy, czy W124, czy S500, W140, no to wszyscy mówili, tak, spoko, ale tylko nie ze Stanów. Tak, dokładnie, bo to widać, to jest zakodowane oczywiście w numerze VIN, to widać od razu na pierwszy rzut oka po lampach, po zderzakach, po obrysówkach. Już pomijam takie oczywiste rzeczy jak licznik wyskalowany w milach. Ciężko zakryć te cechy, które pokazują, że samochód jest z rynku amerykańskiego i wiadomo, że te samochody były tam dużo bardziej popularne, były dużo tańsze i w tej chwili jak się je robi taki, powiedzmy, reimport do Europy, to one tą wartość mają niższą niż samochody, które były oryginalnie przeznaczone na rynek europejski. To było bardzo, bardzo wyraźne, jeśli chodzi o Porsche. Porsche 911 z lat 60., 70. w dużej mierze były eksportowane na rynek amerykański, one potem wracały do Europy. Ja pamiętam jeszcze 15 lat temu różnica między amerykańską 911 a europejską to było około 20%, także całkiem sporo. Wow. A to nie pokutuje, wiesz co, bo moje skojarzenie z autami ze Stanów Zjednoczonych jest takie, że ktoś kupuje delikatnie albo bardzo rozbity samochód i zawsze mówi, że tylko był obrysowany i że wystarczyło wymienić zderzaki. I dlatego trochę obawiam się aut ze Stanów, że do końca nie wiem, jaki jest jego stan tak naprawdę. To znaczy nie wiem, co przeżyło to auto i czy to nie jest 5 innych aut zlepione w jedno. Poza tym w naszym umyśle cały czas jest zakodowany ten obraz właśnie tych wszystkich kopartowych aukcji ze Stanów Zjednoczonych, gdzie auta są potopione, gdzie są rozwalone, gdzie są wybite poduszki, gdzie brakuje jakichś części, nie ma tylnego zderzaka i tak naprawdę nie wiesz, jaka jest historia tego auta. Auto gdzieś stoi na placu, licytuj, chcesz, nie chcesz, trudno. I też ludzie wiedzą, że to, co przypłynie, to też się będzie różniło od tego, co kupiłeś tak naprawdę. Tak. Znaczy Copart to jest w ogóle taka szczególna platforma do A co to jest za miejsce? Copart to jest platforma aukcyjna, gdzie ubezpieczalnie sprzedają samochody uszkodzone z reguły. Okay. Często są to uszkodzenia na tyle poważne, że w amerykański dowód rejestracyjny, czyli tak zwany Certificate of Title, wpisuje się, że to jest salvage, czyli złom. Okay. Czyli to są auta na przykład po powodzi, całkowicie zniszczone w wypadku, po pożarze i wtedy w Stanach auta z tytułem, z tym title salvage już się nie da zarejestrować ponownie, chyba że się go odbuduje. Na początku lat 90., o ile dobrze pamiętam, w Stanach przeszło takie prawo, które nakazuje śledzenie pochodzenia wszystkich części zamiennych służących do odbudowywania samochodu po naprawie. I to bardzo podniosło ceny napraw. I dlatego samochody, które mają taki salvage, ten title salvage, po prostu w Stanach się nie opłaca tego naprawiać.
Można je naprawić. Na przykład Ford T z lat 20. może być całkowicie uszkodzony w wypadku jakimś i dostać ten tytuł salvage, ale jest to na tyle historyczny i wartościowy samochód, że jednak ktoś będzie chciał go odbudować. I wtedy w tym dowodzie rejestracyjnym amerykańskim będzie widniała wzmianka, że kiedyś miał taki tytuł salvage złom, ale został odbudowany. I te standardy są jakieś mocne? To znaczy, jak bardzo musisz się postarać, żeby odbudować taki samochód, żeby dostać jednak pozwolenie z powrotem na jazdę po drodze? Trzeba go odbudować, żeby był w stanie takim zdatnym do jazdy. Potem jedzie się na taki amerykański przegląd techniczny. No tak, ale te przeglądy techniczne nawet w Polsce są różne. Podejrzewam, że w Stanach tym bardziej. W różnych stanach pewnie są różne standardy i tak dalej. No, przy takiej odbudowie samochodu to jest już taki bardzo drobiazgowy i kompleksowy przegląd. To jest, myślę, coś porównywalnego do naszego przeglądu auta przy rejestracji na żółte tablice. Okej. Sprawdzane jest wszystko pod kątem oryginalności, pod kątem rozwiązań z epoki lub późniejszych, pod kątem już takim stricte diagnostycznym typu zbieżność kół i normy emisji spalin. Także sama odbudowa plus potem ta cała papierologia, żeby przywrócić ten samochód na drogi, jest na tyle kosztowne, że dla takich samochodów współczesnych bardziej lub nie rokujących jako klasyki nie jest to po prostu opłacalne. No ale skoro rozmawiamy o sprowadzaniu samochodów, no to już później taka odbudowa amerykańska nas w ogóle nie interesuje, więc te samochody trafiają tutaj jako lekko uszkodzone, tak? Tutaj też bym uważał, bo jak widziałem, jakie samochody współczesne trafiają do Polski, które właśnie miały ten tytuł salvage, jak one wyglądały i jak potem z 3.1 był budowany, to naprawdę aż włos się jeżył na głowie. Ale no, na całe szczęście wydziały komunikacji w Polsce coraz bardziej sprawdzają te dokumenty i niechętnie rejestrują samochody, które mają taki tytuł, taki title. No, czyli coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że sprowadzisz sobie tani złom ze Stanów Zjednoczonych, który tutaj, w cudzysłowie oczywiście, w uproszczeniu, wyklepiesz i będziesz miał tanią korwetę, taniego Mustanga i tak dalej? Tak, ale korwety i Mustangi można kupić w miarę tanio jeszcze w Stanach, bo to są dwa w zasadzie najpopularniejsze takie samochody klasyczne ze Stanów. No to takie symbole, dlatego tak. O nich wspomniałem. Także można je relatywnie tanio kupić w normalnym title, to się mówi clean title, czyli bez żadnych wzmianek, bez żadnych dopisków. A jak się płaci? No bo pewnie są jakieś podatki jeszcze po drodze, nie? Które musisz opłacić i one się płaci w Stanach, w Polsce? Jak wygląda cały proces takiego sprowadzenia? Czyli wygrywasz tą aukcję, jeszcze wróćmy do tamtego motywu na chwilę, no bo to się też wiąże z tą inwestycją. Załóżmy, kupujesz go w ciemno, jesteś pewien, trafiłeś na uczciwego sprzedawcę, samochód jest spoko. Jak się odbywa cały transport? I gdzie po drodze musisz na co poczekać? Podejrzewam, że na sam statek, tak? Żeby on przepłynął, ale też po drodze pewnie są jacyś celnicy, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Podejrzewam, że Stany sprawdzają, co wyjeżdża. Polska sprawdza, co przyjeżdża i tak dalej. W sumie dużo dokumentów tam nie jest po drodze tworzonych. Nie ma jakichś dużych opłat. Jeśli chodzi o podatki, to one nie są naliczane przy samochodach przy eksporcie. Płacimy tą kwotę, którą wylicytowaliśmy. eBay na szczęście prowizji od nas nie bierze za to. Także przelewamy te, powiedzmy tam, nie wiem, $10,000 na przykład na konto sprzedającego i w tym momencie, kiedy on ma te pieniądze, musi przygotować ten dowód rejestracyjny, umowę kupna-sprzedaży i wtedy z tymi 2 dokumentami samochód wyjeżdża ze Stanów. Oczywiście najpierw musimy my zorganizować transport do portu w Stanach i teraz to może być albo ogromny koszt, albo bardzo mały, w zależności od tego, gdzie samochód jest fizycznie, gdzie się znajduje. Mamy kilka portów w Stanach, z których większość samochodów wypływa i jeśli to będzie 5-10 mil, no to jest symboliczna kwota, ale możemy jechać 1500 mil do najbliższego portu, no i to już będą poważne koszty. Także my na przykład w książce właśnie o tym napisaliśmy, jakich stanów można unikać, jeśli chodzi o jakieś wyjątkowo duże koszty transportu, bo koszt samego kontenera do Europy jest w miarę stały i z reguły to jest tak, że jest kilka samochodów ładowanych do kontenera jednego, 2 albo 3 samochody i wtedy taki kontener przypływa albo do Rotterdamu, albo do Bremerhaven, albo do Gdyni. Stamtąd potem już ostatni
ostatnia ta część transportu, czyli przyjeżdża na autotransporterze do nas do domu pod garaż. I tyle. I jeszcze, w międzyczasie oczywiście odprawa celna. Musimy skompletować dokumenty potem do rejestracji. I jak bardzo polscy celnicy patrzą na takie auta? Jak je wyceniają? To jest na podstawie tego, co zapłaciłeś? Czy na podstawie jakiegoś rzeczoznawcy, który tam siedzi w porcie? No bo mógłbym napisać, że nowa Corvetta jest warta $5000, nie? No i w ten sposób próbować uniknąć podatków. To jak to jest sprawdzane? My akurat w Polsce nigdy nie odprawialiśmy naszych samochodów. Nasze samochody zawsze przypływały albo do Bremerhaven, albo do Rotterdamu ostatnio. Okej. A dlaczego tak? Tak jest taniej, czy... Są pewne oszczędności, chociażby dlatego, jaka stawka VAT jest w którym kraju naliczana na samochody. W Niemczech i w Holandii jest to w tej chwili na samochody klasyczne jest to tylko 8%. Okej, nie ma podwójnego opodatkowania, jak rozumiem, w Unii Europejskiej, w związku z czym jak sprowadzasz tam, to już jest... To już jest w Unii Europejskiej, więc już jest opłacone. Jeśli samochód jest odprawiony jako auto kolekcjonerskie, nie podlega akcyzie, także tych kosztów jest naprawdę niedużo. Jeśli chodzi o to właśnie, co pytałeś, czyli realną wartość samochodu, to mieliśmy taki przypadek z pierwszym samochodem, który był wylicytowany nawet dla nas za zaskakująco niską cenę i to musieliśmy pokazywać oficjalne maile z eBaya z potwierdzeniem wygrania aukcji, że rzeczywiście za taką cenę został wylicytowany. Bo tam robili nam troszkę problemów. A co to był za samochód? To był Ford Thunderbird z 1964 roku, kupiony bez wyjątkowo dużego oglądania i sprawdzania i okazał się strzałem w dziesiątkę, bo w sumie od 6 lat, jak go mamy, to tylko lejemy paliwo, wymieniamy olej i nic się nie dzieje. No proszę. A tego oleju to tam pewnie trochę jest, nie? To jest spory silnik. No nie taki duży, 6,5 litra. No właśnie, tak. No, taki standard tak. Amerykański. Odpowiednik europejskiej Corsy, nie? Tak. A powiedz, czy są takie modele, które zyskują na wartości niezależnie od tego, jakie są warunki ekonomiczne? Poza Porsche, powiedzmy, już ustaliliśmy, chociaż do niemieckich samochodów... No i zostawmy też, nie wiem, Ferrari, Goldwingi i tym podobne jakieś takie tak, ale to są, ultra... to są już też często dzisiaj spekulacje, nie? Ale są takie modele, które są pewnym trafem, zawsze, wszędzie. Mogą to być też amerykańskie samochody, chociaż zdziwiłbym się, bo o to też cię chciałbym zaraz zapytać, tym bardziej jakim poważaniem się cieszą na naszym rynku chociażby. Jeśli chodzi o takie pewniaki, no to w Polsce rynek jest bardzo trudny. Z jednej strony domyślam się właśnie. Jest to duża spekulacja, zwłaszcza na samochodach z PRL-u. A z drugiej strony samochody, które są bardzo poważane w innych częściach świata, u nas są trochę tak omijane. Na przykład jeśli chodzi o Lancia, jakieś francuskie samochody z lat 50., 60. O, francuskie, widzisz, ten już się śmieją. Ja trochę jestem fanem francuskich samochodów, zawsze jeździłem francuskimi samochodami. Teraz akurat nie, ale do pewnego momentu tak. No i właśnie moim zdaniem francuskich samochodów takich nawet niezbyt starych, z lat 90. Citroen XM, to jest w tej chwili gorący temat. Jest to ostatni z takich jeszcze trochę kosmicznych, trochę futurystycznych francuskich samochodów. Jest to super wygodna kanapa z tym miękkim, hydropneumatycznym zawieszeniem, którego de facto wszyscy się bali wtedy w latach 90. W Polsce nikogo nie było warsztatów, które by potrafiły się tym zająć. A podobnie jak z zawieszeniem w niesławnych Mercedesach W220, jak się tego dobrze nie pilnuje i nie serwisuje, to szybko samochód po prostu przestaje jeździć. W każdym razie taki Citroen XM, nawet niekoniecznie w tej najbogatszej wersji, czyli V6 3.0, ale też w innych skromniejszych wersjach, w ostatnich latach coraz bardziej zyskuje na wartości. Także tutaj to mógłby być też pewniak, jeśli chodzi o inwestycje. Czyli co, lepiej by było go z kolei kupić na polskim rynku, przytrzymać i być może sprzedać na europejskim? To jest oczywiście możliwość. No, teraz granice są otwarte i te wszystkie samochody spoza Polski mają ten plus nad samochodami z PRL-u, że sentyment do nich będą mieli nie tylko Polacy. To jest właśnie ta różnica między inwestowaniem w malucha czy dużego Fiata, które potrafią kosztować, duże Fiaty w tej chwili, no LX potrafią kosztować nawet 70 000 złotych. To jest cena, za którą można mieć idealnego Cadillaca z tego samego rocznika. Ale to one są za tyle wystawione, czy za tyle się sprzedają? One są za tyle wystawione. Na pewno się sprzedają za kwoty po negocjacjach, ale to są kwoty, jakie ludzie chcą za nie otrzymać.
ktoś zapłaci za klasyka tylko tyle, ile uważa, że jego sentyment, jego wspomnienia, jego miłość do tego samochodu jest właśnie warta. To jest ciekawy case rzeczywiście, bo na tej podstawie faktycznie może się ustalać wiele cen tych samochodów. No ale to w zależności od tego, ilu masz takich fanów, którzy są w stanie zapłacić tyle, a ilu tyle, ilu ich realnie jest chętnych na to, żeby go kupić. No to chyba od tego zależy cena danego samochodu. No oczywiście, ale jeśli fanów jest dużo, no bo teraz mamy ten okres w Polsce, kiedy właśnie tacy 40-45-latkowie, którzy pamiętają jeszcze swoich rodziców lub dziadków jeżdżących takimi samochodami, mają odłożone trochę pieniędzy, mają te oszczędności, które mogą zainwestować albo w coś, co przyniesie im zwrot, albo z drugiej strony w spełnienie swoich dziecięcych marzeń, no to są w stanie wyłożyć jakieś większe pieniądze na taki samochód. Zobaczcie nawet jak maluchy. I to jest rynek, który dalej się rozwija, mimo tego, że jest inflacja i ogólnie... Inflacja tutaj bardzo pomaga. Dodatkowo bańka spekulacyjna na tym też bardzo rośnie i generalnie ceny... Czyli ludzie jednak traktują to jako inwestycję bardziej niż jako hobby. Są i tacy, i tacy. Dla niektórych to jest hobby, dla niektórych to jest po prostu niedzielna przejażdżka, ale jak widzą, że ktoś inny spekuluje na tych samochodach, ktoś inwestuje, no to też im na pewno się zapala lampka, że no to może ja sobie pojeżdżę przez najbliższe parę lat w weekendy takim maluszkiem, a potem go sprzedam za 5 razy tyle, za ile go kupiłem. No właśnie, powiedz więcej o maluchu, bo już zacząłeś, a my ci przerwaliśmy trochę. Jak to jest z tym chyba najpopularniejszym samochodem? A mogę jeszcze? Mogę się jeszcze wtrącić, bo zastanawiam się, jaka jest charakterystyka takiego samochodu, w który warto inwestować, bo podejrzewam, że nie powinien być zmodyfikowany, ale oprócz tego, co... Nie możesz mieć z Cadillaca z lat, nie wiem, 60. albo 70. wszystkich papierów z serwisu. Jakby w jaki sposób wyceniasz rzeczywiście to, że ten samochód jest warty tyle? Jaka jest charakterystyka modelu, który jest warty inwestycji? No bo są pewnie takie fankary, a są samochody, które będą zyskiwały na wartości. Oczywiście najwyżej wyceniane są samochody, które mają pełną historię i są nieodnawiane, tylko są zachowane w oryginalnym stanie. To w Stanach się nazywa survival car, czyli taki, który przeżył całe te 5 dekad bez żadnego uszczerbku na lakierze, na mechanice, na wnętrzu. A to później idzie logicznie? Czyli nie wiem, jeżeli masz jakiś znany warsztat, który remontuje takie samochody, to jak rozumiem, wtedy też automatycznie zyskuje na wartości, tak? Na przykład Porsche, to już wspomniane, które jest tutaj takim najgorętszym tematem wśród właścicieli czy hobbystów. I właśnie Porsche ma kilka takich akredytowanych warsztatów. W Polsce zresztą też jest chyba 1 lub 2. I jeśli Porsche jest odbudowane w takim zakładzie, no to wiadomo, że jego wartość będzie wysoka. Jeśli Porsche sobie sam zrobisz jako father-son project gdzieś tam w garażu za domem z synem, no to już ta jego wartość będzie odpowiednio niższa. Okej, czyli nie ma żadnego takiego obiektywnego sposobu na sprawdzenie, czy dany model jest dobrze wykonany, czy źle, no bo równie dobrze taki historia tylko. Projekt syna z ojcem może być bardzo dobrej jakości przecież. Może być, ale to wtedy to jest taki rodzynek pewnie. Okay. I ciężko potwierdzić, że rzeczywiście on jest warty tyle samo i w takiej samej jakości zbudowany, co certyfikowany zakład, który się zajmuje renowacją Porsche. Miałeś pytanie? Przerwałem. Tak, przepraszam. O malucha. Wróćmy do tego malucha, bo wiem, że tutaj to też jest gorący temat. Ja już kilka lat temu słyszałem o takich przypadkach, że maluchy oczywiście w odpowiednim stanie, z odpowiednim przebiegiem były sprzedawane nawet za 30 tysięcy, 35 tysięcy złotych. Jak to dzisiaj jest, podejrzewam, że jeszcze więcej. Maluch był produkowany przez bardzo długo i prawdopodobnie trochę za długo. W latach 90. też była mocno przestarzała konstrukcja. Przez te wszystkie lata on ulegał wielu modyfikacjom. Można wyróżnić kilka serii maluchów. Te najstarsze, zmontowane w Polsce na włoskich częściach, tak zwane Bambino. Potem była pierwsza polska seria, która w nomenklaturze się nazywa ST. Potem był FL, potem był EL, ELX i na koniec był Happy End. I każda z tych serii czymś się charakteryzuje, jakąś tam drobną zmianą. Jeśli chodzi o wartość tych samochodów, to od zawsze Bambino, czyli te na włoskich częściach, były najwyżej wyceniane. Później te z pierwszej polskiej serii też były wysoko wyceniane, te, które miały chromowane zderzaki, jeszcze takie cytrynki, felgi, licznik, tak zwana kapliczka. I potem były już te z plastikowymi zderzakami, ewentualnie jakieś przejściówki. I one były, ponieważ one były relatywnie najmłodsze, już najbardziej współczesne, to były coraz mniej wyceniane.
Ostatnio też gorącym tematem jest happy end, czyli ostatnie 1000 sztuk tych maluchów zbudowane w roku 2000. Każdy z kolejnym numerem. One były wyprodukowane tylko w 2 kolorach, czerwonym i żółtym. Teoretycznie można pomyśleć, że one są bardzo łatwe do wyśledzenia. Jednak praktycznie naklejka z kolejnym numerem happy enda była naklejana już na placu przed fabryką i w żaden sposób nie jest połączona z numerem WIN, więc teoretycznie możecie kupić klapę od happy enda, zamontować w zwykłym maluchu i macie happy enda. Dlatego na Facebooku powstała taki fajny projekt, spis wszystkich happy endów z Polski, gdzie każdy, kto ma jakąś wiedzę na temat któregokolwiek z modeli, daje tą informację i można prześledzić właśnie, gdzie... Historię wszystkich happy endów. Tak. Każda historia ma swój happy end. Jak mówiłeś o tych generacjach wszystkich maluchów, to troszeczkę to brzmi jak generacja 911. Swoją drogą na przestrzeni lat to mniej więcej podobny okres. Tak. Nie licząc ostatnich 20 lat, to jednak maluch. I tym samym rozumiem, że gdybym sobie dzisiaj sprowadził, ja wiem w jakim stanie są tam te samochody, sprowadził sobie takiego malucha z Kuby, no bo z racji tego, że mieliśmy... To raczej chyba z Włoch byłoby szybciej, łatwiej i lepiej. Tak, ale na Kubie maluchy są do dzisiaj zresztą bardzo popularne i ja jak byłem na Kubie kilka lat temu, widziałem tych samochodów masę, łącznie z ładami oczywiście, no bo to wszystko jakby nazwijmy to w cudzysłowie poradzieckie. No i dzisiaj tych maluchów jeździ naprawdę dużo, no ale podejrzewam, że gdybym sobie ściągnął malucha z Kuby, które są raczej w słabym stanie, no to on takiej wartości przedstawiać nie będzie. I domyślam się, że też happy endów tam nie znajdę. Mimo, że one były produkowane. Happy end to był już rok 2000, więc myślę, że nasza współpraca gospodarcza z Kubą w roku 2000 wyglądała już trochę inaczej. Tak. W sumie to nie byłoby takie wykluczone, chociaż podejrzewam, że aż takich tam nie ma, ale do roku tam 89 być może... Wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest bezpieczna inwestycja, na której ci tak bardzo zależy. No nie, dlatego mówię, to w ramach takiego trochę żartu, trochę anegdoty, bo tam tych samochodów, jakby niektórzy na pewno nie wiedzą, jeździ bardzo dużo. Nie wiem też, czy wiesz, ale z Kuby tych samochodów starych nie wolno wywozić. One są zabytkiem dobrem narodowym i mimo, że ja też będąc na Kubie widziałem takiego pięknego Pontiaca z lat 50. na sprzedaż, karteczka była naklejona, no byłem gotowy go kupić, bo naprawdę cena była super. To mógłbyś nim jeździć tylko po Kubie. Mógłbym nim jeździć tylko po Kubie. Tak, no i zresztą tam bardzo mało nowych samochodów się sprzedaje. Wiem, że tam obecni są dzisiaj jedynie 2 albo 3 producenci, w tym chyba Peugeot albo Citroën tam jest, jako sprzedają nowe samochody. Natomiast równowartość tego nowego samochodu... Czyli co, obok tego malucha masz futurystycznie wyglądające 3008? Bywa, że 2008 jeżdżą. Widziałem na Kubie jakąś 2008. Naprawdę, ogólnie tam jest straszna bieda, więc to też nie można powiedzieć, że tam to jest to normalne. Natomiast bywają nowe samochody, ale nie wszystkie można tam sprzedawać. Dosłownie, z tego co pamiętam, 2 czy 3 marki mają w ogóle swoje salony samochodowe tam na miejscu. I taka równowartość 2008 to jest jakieś 500 000 złotych, czy coś podobnego. Strasznie drogie na takie auto, no... To brzmi jak tytuł na filmie na YouTubie. Kupiłem najdroższego Peugeota na świecie, nie? No coś w tym rodzaju, no bo tam te ceny nowych samochodów są ekstremalne. No niewspółmierne do tego, jak mamy tutaj, mimo że modele mogą być te same, podobne. No, więc Kuba jest ciekawym case'em. Też są coraz wyższe, także dlatego również popularne się stają w ostatnich latach samochody takie z początku lat 90. Audi 80, Audi 100, Volkswageny Golfy drugiej, trzeciej generacji. One przeżywają swój renesans i nie dlatego, że są klasykami, tylko po prostu są alternatywą dla braków nowoczesnych samochodów, nowych samochodów. I też przez to, że te nowe samochody są tak naszpikowane elektroniką, że każdy serwis to są naprawdę ciężkie pieniądze. To prawda. Powiedz mi właśnie, jak ocenić, bo jeżeli załóżmy, że nie wiemy, bo jest jeszcze pewnie takich kilka samochodów, na podstawie których dzisiaj możemy spekulować, ale nie kręcąc bańkę finansową, tylko spekulować, czy one rzeczywiście tymi klasykami w przyszłości będą i czy już dzisiaj, wyprzedzając wszystkich, można w to zainwestować. Jak ocenić, że dzisiaj jakieś auta, bo może są już przyszłe klasyki, innymi słowy, będą tymi tak zwanymi przyszłymi klasykami, że ono rzeczywiście będzie zyskiwało na wartości. Zawsze samochody, które mają jakieś przełomowe rozwiązania techniczne, na pewno będą zapamiętane potem na lata. A takim przykładem w latach 50. był Citroën DS. No to jest samochód, który wyprzedzał swoją epokę naprawdę o długie lata. Zawsze też ciekawym
może być jakiś nietuzinkowy design, jakieś rozwiązanie, nowy segment. Ostatnio z takich nowszych samochodów Renault Twingo zaczyna być w centrum zainteresowania kolekcjonerów. Samochód niby taki zwykły, przeciętny, a jednak coś tam w sobie ma. I zaczyna się zainteresowanie tym samochodem. To pierwsze, tak? To takie z okrągłymi światłami. To pierwsze, to takie, powiedzmy, już klasyczne. W ostatnich latach na przykład też zaczyna się moda na pick-upy Toyoty. Zwykły taki Hilux, który kojarzymy gdzieś tam z... Top Geara najprawdopodobniej. To też się przyczyniło w dużej mierze do tej popularności, ale na przykład też w tym filmie Powrót do przeszłości Marty McFly w którymś chyba w drugiej części jeździł taką Toyotą. Te samochody z lat 80., z lat 90., które dla nas de facto były zwykłymi samochodami, które co chwila mijaliśmy na ulicy, stają się coraz bardziej popularne. Naszym ostatnim zakupem jest Fiat Cinquecento Sporting. Jest to samochód zupełnie przeciętny, z mojego dzieciństwa, było tego pełno, co chwila się to widywało. One bardzo podrożały ostatnio. Co chwila się to wydawało na ulicach, potem drugą młodość przeżywały dostarczając pizzę, a w tej chwili te, które nie zostały zjedzone przez rdze, które nie zostały zakatowane w amatorskich wyścigach KJS, są praktycznie nie do zdobycia. Szukaliśmy tego Cinquecento przez 2 lata i musieliśmy ściągnąć go z Niemiec, bo w Polsce nie było takich ładnych. Jakieś pół roku temu wysyłałem ci jakąś masę ogłoszeń na właśnie Cinquecento i Seicento. Mikołaj miał taki plan, żeby sobie kupić albo Seicento. Chciałem, ale jak okazało się, że kosztują około 14 000, a nie moich planowanych 5, to okazało się, że... Nie, bo pamiętam, że 2 lata temu jakoś sprawdzałem i one chodziły właśnie po jakoś 5-6 tysięcy. To bardzo podrożało. No to podobnie było z Peugeotem 205. Chociaż zwykła 205 dzisiaj też będzie kosztowała gdzieś w okolicach 10 000. No ale jakbyś ale nie wiem, w 2018 jak kupiłeś 205 GTI, to... GTI właśnie, to dzisiaj po 40, nawet 50 000 widziałem. A poza tym już dzisiaj brakuje ofert w ogóle, bo jak sprawdzałem dosłownie z miesiąc czy 2 miesiące temu, to była jedna. I to też było auto troszkę modyfikowane. A co obniża jego wartość? Europejskie hot hatche, tak zwane, czyli 205 GTI, Renault 5 Turbo, czy Clio, Williams, to są super samochody, jeśli chodzi o zwrot z inwestycji. Kto kupił te samochody 10-20 lat temu, to teraz może... Czyli obaliliśmy trochę mit tego, że jedyne auta, w jakie warto inwestować, to są albo włoskie, albo niemieckie, albo japońskie. Bo rozumiem, że nie tylko. Te 3 kraje, które wymieniłeś, to są oczywiście najwięksi producenci samochodów i z tych krajów możemy wybrać spośród największej liczby samochodów. No, ale są inni producenci, są właśnie francuscy producenci, amerykańscy, którzy też mają samochody ciekawe i warte zainteresowania. Okej. A jakie są prognozy dla tego rynku klasyków na 2023 rok? Bo tak, wiem, że ty widziałem na twoim Instagramie będzie rosnąć. Na 2022 takie przewidywania gdzieś wrzucałeś. A jak to jest z tym rokiem, który dla branży i samochodów używanych i samochodów nowych jest takim rokiem niepewnym, można powiedzieć? To jest właśnie bardzo dobra charakterystyka tego rynku. Niepewność to jest to, co wszyscy mówią na ten temat. Widzieliśmy bardzo duże wzrosty, jeśli chodzi o obroty na aukcjach aut klasycznych, głównie w Stanach Zjednoczonych. Te klasyczne aukcje, czyli takie 2 największe amerykańskie firmy, które prowadzą aukcje na żywo, Mikum i Barrett Jackson, oni na każdym z tych swoich takich sesji aukcyjnych, każda kolejna to był rekord wartości sprzedaży. Jest nadal ta platforma Bring a Trailer, czyli taka bardzo nowa, chyba 3-4 lata ma dopiero platforma internetowa, która sprzedaje auta klasyczne i tam się pojawiają coraz bardziej unikalne, coraz bardziej wartościowe samochody i się sprzedają rzeczywiście za coraz większe pieniądze, więc obrotów na autach klasycznych jest coraz więcej, coraz wyższa wartość sprzedaży, ale czy w związku z globalną sytuacją gospodarczą to się utrzyma? Tak, wszyscy są ostrożni w takich prognozach. Być może ten trend wzrostowy będzie nadal, chociaż trochę słabszy, a może czeka nas delikatna stagnacja. Ale czy jesteś w stanie podać jakiekolwiek przyczyny, dla którego ten rynek idzie w górę lub w dół? To znaczy, jakie są punkty zapalne tego, że rynek klasyków idzie do góry, albo nagle połowa samochodów traci połowę wartości? Trochę jak z dobrami luksusowymi chyba, nie?
To jest jedna Im rzecz, gorzej, tak. tym wyżej wyceniane. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, mamy coraz mniej pieniędzy, a sporting poszedł w górę. Jakby dlaczego? Ale dlatego właśnie, że robi się to coraz bardziej popularne, że coraz więcej ludzi się tym interesuje, jest większy popyt na to, żeby kupić auto klasyczne, więc i ceny muszą za tym popytem nadążyć, żeby się zrównać. Także paradoksalnie chyba rozwój motoryzacji też działa na rzecz tego, żeby ludzie interesowali się klasykami, no bo właśnie jest ta nostalgia, ta tęsknota, to, że ceny w ogóle serwisowania nowych samochodów rosną i w końcu okazuje się, kupię sobie starego Mercedesa, bo wszyscy mówią, że on jest niezniszczalny. tak, poza tym na przykład spójrzcie, że Unia Europejska planuje od 2030 roku sprzedawać tylko i wyłącznie auta elektryczne. Do 35. 35, tak. To też jest taki sygnał dla fanów motoryzacji, niekoniecznie fanów klasycznej motoryzacji, ale fanów ogólnie motoryzacji. Za te 12 lat nie będę mógł kupić nowego samochodu spalinowego, to może sobie kupię jakiś taki, który będę mógł trzymać przez kolejne lata i jeździć w weekendy. No ale zamiast kupować tego Peugeota 2008 z bieżącego rocznika, to może coś bardziej klasycznego, coś, co na pewno będzie potem miało swoją wartość. No i właśnie te osoby też się zaczynają przekonywać do klasyków. Tak. Czekam na czasy, kiedy Passat B5 będzie klasykiem. I czekam też na naklejki. On chyba nie ma takiego potencjału. Palę paliwo, nie jem robaków, albo coś w tym stylu na tylnym zderzaku. A propos tego powiedziałeś żartobliwie, ale to prawda, no bo przecież nie będzie V8, tak, nie będzie V6 i tak dalej, a tylko te samochody, które już dzisiaj stają się klasyczne, wciąż te silniki mają. Więc ludzie myślą sobie, ja to tak z punktu widzenia laika, bo ja tak bym pomyślał i w sumie tak myślę, kupię sobie dzisiaj, nawet jeżeli miałbym kupić nowe auto, to jeszcze się wyrobię może za jakąś V6 czy V8, bo wiem, że ona będzie zyskiwała na wartości, dlatego, że za chwilę tych samochodów już żaden producent produkować nie będzie, a więc nie będą te auta dostępne. No to mam nadzieję, że jak dzisiaj go sobie kupię, to on będzie rósł. No słuchaj, sytuacja jest tak dynamiczna. Jeszcze z 5 lat temu nikt nie sądził, że to dzisiaj będzie wyglądało tak, jak wygląda. A to jest 5 lat. No to ja mogę podtrzymać ten samochód co najmniej 5 lat spokojnie i go sobie po 5 latach sprzedam, kiedy już będzie wiadomo, że... Po 5 latach dalej będziesz miał mnóstwo wyprodukowanych V6 na rynku. Sprzedaje. Właśnie za 5 lat to wątpię, czy tak będzie. No ale będzie już dużo wyprodukowanych. Chodzi mi o to, że to nie jest coś mega rzadkiego. To prawda, one jeszcze nie będą klasykami, jeszcze nie będą stare. Musiałbyś poczekać jakieś 20 lat i rzeczywiście dbać o ten samochód, żeby on miał jakimkolwiek sentymentalny... Chociaż tutaj bym nie powiedział tak do końca, bo rozumiem z jednej strony, o czym mówisz, bo te auta jeszcze niektóre będą na gwarancji w zasadzie za te 3 czy 5 lat, ale coraz bardziej zbliżamy się do punktu, w którym te auta klasyczne, takie nazwijmy to nie z punktu widzenia wieku, a z punktu widzenia konstrukcji, w ogóle nie będą sprzedawane jako nowe. Więc im bardziej ich ubywa z rynku, tym bardziej jesteś chętny, żeby kupić nawet kilkuletni samochód, którego już dzisiaj kupić nie możesz. Nie? To ja to tak rozumiem. Na przykład ja dzisiaj patrząc na właśnie, chcę zostać przy marce Mercedes, bo obecnie jeżdżę samochodem marki Mercedes i chciałbym sobie kupić nowe auto Mercedesa i jedyne jakie mam z V6 w tym momencie, to już jest tylko GLC w wersji coupé z poprzedniej generacji, czyli nie z tej widzisz, a powinieneś go kupić Porsche. No i teraz chcę V6, bo to jest ostatnie V6 w Mercedesie. Oczywiście mógłbym jeszcze V8, ale to już są auta za 1 000 000 złotych. To już nie moja liga. I wiem, że to GLC dosłownie od kwietnia tego roku już kompletnie nie będzie dostępne. To są ostatnie chyba w tym momencie kilkanaście samochodów, które zostało w Polsce. No i co? No i powiesz mi, że za 3 lata to auto nie będzie więcej warte, bo ludzie nie będą go szukać, bo już nie będzie takiego. W ogóle nie będzie w Mercedesie. Wydaje mi się, że nie. Zupełnie ci powiem. A ja bym tutaj polemizował z tobą, bo takie ostatnie serie też są, widać zresztą po maluchu, później wysoko wyceniane. Nie, bo ja też nie wierzę w to, że wszyscy będą konsekwentni z tymi regulacjami. No właśnie to jest ta niepewność. My nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Ja jestem prawie że przekonany, że nie będą konsekwentni. Zobaczymy. To jest za duża zmiana dla wszystkich. Zobaczymy. Zbyt szybka. Ale bo na sam koniec. Mówiliśmy o budżecie 50 000. Ty powiedziałeś wtedy, ale mogę wam nawet powiedzieć auto, które będzie w niższym budżecie. No to załóżmy sobie takie 20-30 tysięcy. Jakby dzisiaj ludzie, którzy nas słuchają, mają taką gotówkę, właśnie myślą tymi kategoriami, o których już dzisiaj rozmawialiśmy. No nie jest to wielki budżet, ale myślą sobie, a chciałbym, a może sobie pojeżdżę, a nawet trochę częściej niż tylko weekendowo. Co? Albo nawet jaki i skąd, to można by też dodać. Jaki i skąd, cokolwiek.
Modele, skąd może być to Renault Twingo, o którym powiedziałem. To w 20 000 spokojnie się zamknięcie jeszcze z przyczepką części zamiennych. W chwili obecnej. Życzę wam i wszystkim, którzy teraz kupią to Twingo, żeby za 5 lat te 20 000 to ledwo starczyło na sam samochód. Myślę, że to jest ciekawa propozycja. A z takich trochę droższych, to też to wspomniane przeze mnie ten Citroen XM. Tam za 30 000 to można taką wersję V6 3.0 dostać. Między 20 a 30 000 w idealnym stanie można dostać Mercedesa 190, czyli to W201. Baby Benz tak zwany. Od jakiegoś czasu przyznaję się, C-klasy. patrzę na niego. To jest C-klasa, prawda? Tak. Nie. Taka baby. Taka przed C-klasą. To jest tą, którą miał nasz były montażysta. Pozdrawiamy cię, Karolu. Tak, dokładnie. Tak. To są samochody, które właśnie w ostatnich latach, po tym jak ten Baleron, czyli W124 już się wypalił, bo wszyscy już tego kupowali na potęgę i wszystkie zloty samochodów są pełne Baleronów Cabrio albo Coupé. I to się jakoś opatrzyło i znudziło, to teraz nowym hitem od Mercedesa jest to W201. Ceny są jeszcze w miarę jeszcze niskie. Tak, ale rosną, powiem ci szczerze, z miesiąca na miesiąc, rzeczywiście. To jest prawda, że to auto rośnie, chociaż tylko w konkretnych wersjach. Nawet diesel 2,5, który był podobno właśnie jednym z tych niezniszczalnych, jest jednym z głównych obiektów zainteresowania. Diesel. Bo ty byś chciał mieć starego Mercedesa, ja bym chciał mieć starą Alfę. I tak się zastanawiam, jaką Alfę właśnie, tak nie wiem, do 30-20 tysięcy złotych byś kupował i prawdopodobnie z Włoch, tak? Bo ewentualnie jakieś inne auto włoskie. Albo Lancia, nie wiem. Lancia w Polsce są omijane. Lancia Cappy. W Polsce mam znajomego, który miał piękną Cappę. Trochę nią pojeździł, nie mógł jej sprzedać. Nie było zainteresowania praktycznie. Za granicą sytuacja jest troszkę inna. Lancia, zwłaszcza w Niemczech, we Włoszech oczywiście Lancia są bardziej cenione. No ale jeśli chodzi o włoskie auto w takim przedziale, to z takich nowszych Alfa Romeo GTV na przykład, to może być dobra opcja. Taki sportowym zacięciem. One miały te silniki Busso V6, wspomniane przez ciebie, także to na pewno będzie procentowało. Także mało ich jest bardzo, chyba jedno, dosłownie też patrzyłem na te samochody, 1 czy 2 oferty, chociaż z tym Busso w zasadzie wiesz chyba co, bo mi się wydaje, że, no bo ty pewnie patrzyłeś na portalu na O. No tak, no bo ja tu jestem laik, Ale nie, bo jak spojrzysz na te wszystkie jakieś portale dla klasyków albo fora internetowe, to ich trochę jest na sprzedaż. Jak tak sobie jest, ale jak tak wpiszesz w Google, no to giełda klasyków wyskakuje, rzeczywiście. No ale tam są jeszcze droższe niż na Automoto. No tam się mówi też o różnych spekulacjach i tak dalej. Ludzi, którzy tam sprzedają samochody, natomiast te auta już są zazwyczaj i tak sprzedane. Nie? To już się rozeszło. I tak wchodzisz, jest, nie ma. Za to są ładne zdjęcia. To zazwyczaj, tak? No to na sam koniec, jako że twój główny punkt zainteresowania leży za wielką wodą, co ze Stanów w tym przedziale? Co ze Stanów I czy w ogóle się da coś razem ze sprowadzeniem tego samochodu? Oczywiście, że się da, ale pytanie... Jak ktoś marzy o muscle carze na przykład. Ma taką możliwość dzisiaj? Najtańsze V8. Najtańsze V8. Można w Polsce mieć Mustanga z silnikiem, który odpala za 20 000 złotych na miejscu. No i o to mi chodziło. A jeździ? Odpala, dobra, to już dużo, także możesz się popisać na podwórku, że ci odpala Mustang. Może do szkoły podjedziesz. Okej, no a tak realnie? Tak realnie za 20-30 tysięcy złotych, no to będą samochody raczej do remontu. Jeśli chodzi o amerykańskie samochody, ja jestem osadzony w latach 60. Nowsza motoryzacja amerykańska, już tak ta era malaise, czyli taka po kryzysie paliwowym, to już nie jest dla mnie, więc tych nowszych ja tak nie śledzę. Myślę, że na przykład Mustang drugiej generacji, takie brzydkie kaczątko, mógłby być w granicach tych pieniędzy. Poproszę cię jeszcze, nie wiem, o 3 japońskie samochody, w które warto zainwestować. Bo temat japońskich w ogóle został nieporuszony, no i pomijając Hiluxę. Tak, jak widzimy przecież mnóstwo tych zdjęć gdzieś tam z tych kamer przemysłowych, gdzie tam w sensie rejestrują... A to głównie europejskie auta, które są w Japonii. Gdzie rejestrują te europejskie samochody, które są poddawane pod aukcję. Właśnie to jest chyba najczęstszy widok, nie? Właśnie z Japonii. Na moim Facebooku na pewno bardzo. Nie wiem, czy masz też w ogóle doświadczenie w sprowadzaniu samochodów z Japonii.
Jeśli chodzi o samochody z Japonii, to kwestia sprowadzania jest w miarę podobna do tych amerykańskich, bo to są samochody spoza Unii, więc wszystkie kwestie formalno-prawne są bardzo podobne. Jeśli chodzi o transport, no to też wiadomo, że to musi kontenerem przypłynąć. I tak jak mówisz, te samochody, które są na naszych polskich Facebookach widywane z Japonii, to są głównie samochody europejskie. One były kupowane przez Japończyków jako samochody nowe i one były kupowane specjalnie z myślą o inwestycji i byciu klasykiem późniejszym, więc one mają kierownicę po lewej stronie. A to ja słyszałem, popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie, słyszałem, że tam większym prestiżem jest też mieć auto, które ma kierownicę po lewej stronie. Tak, dlatego właśnie takie samochody najbardziej luksusowe, najbardziej wyjątkowe, najbardziej rokujące na klasyki były kupowane przez Japończyków z kierownicą po lewej stronie, z europejskim wyposażeniem. I sprowadzane do Japonii, tak? Sprowadzane do Japonii. Nie chcę naciskać, ale dalej nie wiem, w którą Hondę albo Nissana mam zainwestować. Skyline'a, wiadomo. Skyline no, na pewno jest gorącym tematem. Jeśli chodzi o japońskie samochody, to przyznam, że tutaj ekspertem nie jestem, bo jednak jest to, tak jak powiedziałeś, w drugą stronę te moje zainteresowania idą. Także tutaj jak znajdziesz coś ciekawego, to będę chętnie doradzał lub odradzał, ale tak teraz z głowy powiedzieć, to nie mam nic. Nie, bo tak sobie myślę, że takim odpowiednikiem malucha jest trochę Civic. Jakby wiesz, znaleźć Civica w dobrym stanie, nie? Tak, ale w sumie to chyba się zgadzamy wszyscy, że z tej Japonii, poza tym, że wszystkie te auta są w konfiguracji europejskiej, to raczej są niemieckie, które są tutaj sprowadzane. To są BMW-ki, tak? To są Mercedesy i to właściwie tyle. Tam bardzo rzadko sprowadza się auta typowo japońskie. Ja przynajmniej na takich popularnych stronach, czy ludzi, którzy są popularni w internecie, którzy te auta sprowadzają lub doradzają, no to widzę głównie auta niemieckie, które są sprowadzane tutaj, no bo tam też wiadomo, kult niemieckich samochodów, którymi jeździli. Ale brytyjska motoryzacja wannabe też jest ciekawa, ludzie, którzy są w mafii japońskiej. Nie? Brytyjska motoryzacja jest bardzo hermetyczna i brytyjski rynek klasyków też jest bardzo hermetyczny. Co jest ciekawe, na przykład w Wielkiej Brytanii Fordy są bardzo wysoko cenione. Fordy Fiesta. Teraz mówi się, że Ford Fiesta pierwszej generacji to będzie w Wielkiej Brytanii najfajniejszy klasyk, taki entry level, czyli taki pierwszy klasyk w kolekcji. Wow. U nas, kto by pomyślał o Fieście pierwszej generacji jako klasyku? Nikt. Co to będziemy jeździć Twingo? Także kupujemy Twingo, kupujemy Fiestę i wszystkim wam udowodnimy, wszyscy się ścigamy w dobrze na tym wyjdziemy. Dokładnie. Piotrze, dziękuję ci bardzo za to, że nas odwiedziłeś. Dziękuję bardzo. Dawka naprawdę super wiedzy i ciekawy temat, który zaczęliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie udało nam się, to znaczy, że uda się nam to pociągnąć. Jeżeli ktoś chciałby cię znaleźć gdzieś w internecie, to gdzie? Klasycznygaraż.pl, nasza strona. Okay. Tam jest dostępna nasza książka. I Instagram klasyczny_garaż oraz klasyczny garaż na Facebooku. No dobrze. Super. Dziękujemy bardzo, Piotr. I mam nadzieję do zobaczenia. I przy okazji, może nie tylko tutaj, ale może kiedyś będziemy mieli okazję współpracować, wiesz, w zamian za to, że nam będziesz doradzał, kiedy my będziemy kupować nasze klasyczne samochody. Patryk kupi żółte Twingo, ja kupię czerwone. Fiestę. Ty czerwoną Fiestę, ja żółte Twingo, będziemy jak a ja będę przyjeżdżał czerwonym Cinquecento i będziemy robić zloty. Oj, nie no, ty w 911, no proszę cię. Przecież to jest najlepsza inwestycja. Bo 944. No, Tak, tego się trzymałem. I co to był za wywiad? Tak jak mówiliśmy na początku, długo nam wyszło, bo dobrze się rozmawiało, a i tak nie pokryliśmy chyba wszystkich tematów, które chcieliśmy poruszyć, więc jest jakieś jak zwykle pole. Miało być bardziej zaplanowanie, wyszło chaotycznie, ale moim zdaniem w dobrym sensie. No, pewnie tak, ale to podcast, więc rządzi się jakimś takim freestyle'owym klimatem. Myślę, że było okej. W każdym razie właśnie jest jeszcze pole na to, żeby dalej rozmawiać i poruszyć jeszcze kilka innych wątków. Dajcie nam znać, czy ten temat was w ogóle interesuje, czy inwestowanie w klasyki, czy sprowadzanie samochodów jest dla was interesującym tematem. Tak. Bo to jest coś, czego przedtem tutaj specjalnie nie poruszaliśmy. Tymczasem Patryka znajdziecie na Instagramie jako Kameralnie, mnie jako Okiem Kierowcy, cały podcast jako MS Tygodnia, właściwie na większości portalach społecznościowych. Jesteśmy też na Twitterze.
No, na pewno Instagram, LinkedIn, Instagram, Facebook, motoryzacyjny skrót tygodnia. Jesteśmy w wielu miejscach, nie wszędzie jesteśmy bardzo aktywni, muszę przyznać, no, to ale jeżeli zostawicie nam tam follow, to być może na poszczególnych portalach będzie się pojawiać... Być może kiedyś, tak jak te klasyczne samochody, będzie rosło na wartości. Mamy też TikToka, MS Tygodniem, tak, na którym jest dużo nowości. No i pamiętajcie, po raz kolejny powtórzę, że jesteśmy również w wersji wideo na YouTubie, pod tą samą nazwą Motoryzacyjny skrót tygodnia. A my się żegnamy. Miejmy nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak. Patryk Brzozowski. Do usłyszenia. Cześć.